Ola telewidzowie! Tak, My dzisiaj tak. w typowych kolumbijskich strojach, proszę bardzo. Ja nawet opaskę sobie założyłam. Torebka, którą ostatnio zakupiłam Rakira. Rakira. Tak, a dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla tego miejsca, w którym jesteśmy. 453 lata obchodzi to miejsce, ta wioska, w której się znajdujemy. No i jak możecie się domyślać, idziemy na obchody. Fiesta. Fiesta. A miejscowość się nazywa Villa de Leyva. I ta miejscowość to są pozostałości po Hiszpana. Te wszystkie budynki wyglądają, jakbyście byli w Hiszpanii. O, zobaczcie, nawet tutaj idziemy przy ulicy. Mała Hiszpania. U nas w hotelu mamy 2 psy. No i za każdym razem jak wychodzimy, jak są, no to zawsze jeden nas tutaj odprowadza. Ale to nie jest nawet do naszego hotelu, to jest ten inny, który jak przechodziliśmy, to nas odszczekał. Tak, bo u nas są, tak, dwa też jest z inne. opaską. U nas jest biały i parser czały czarny, a ta jest biało-czarna. Tak, to ta mieszka obok naszego hotelu. Patrzcie, mamy takiego pieska, że nawet Opa. bób zajada. Dobre? Jak? Dobre? Dobre, nawet ze skórką zajada. Nie mogliśmy się zdecydować, co zjeść. Raczej ja wiedziałem, co chcę zjeść, Marika też wiedziała, co chce zjeść, ale to nie grało w planach, że zjemy to samo, więc ja zjem menu completo takie, czyli mam zupę, drugie danie, a Marika postanowiła, że zje kurczaki. Kurczaka. Że będzie dzisiaj kurczaka jadła, bo Marika lubi kurczaki, dość często je tutaj kurczaki, także posmakowały jej z grilla. One też są na węglach robione, zależy, różnie robią, na elektrycznym i na węglach. Ale- Dzisiaj będziesz nowość próbować. Dzisiaj będę nowość próbowała, w tym mieście już w 2 miejscach próbowałam. Jedno jest naprawdę godne polecenia i to w ciemno. Już tam jedliśmy kilka razy i frytki też mają dobre, a dzisiaj z nowego miejsca i na węglach. Zobaczymy, jak będzie smakowało. Tak, a że dzisiaj fiesta, idziemy świętować miasto, Marika ma wino, ja mam piwo. Zobaczcie, zdrówko, takie piwo Agila, one ma 750 ml, kosztuje 5000, czyli 4,50 złotówka. Jak tu nie pić? Jest i moja zupa, trochę taki kleik wyszedł z tej zupy, ryżowa. Widzę, że też zagęszczana trochę. W smaku nawet niezła. Mi się kojarzyła z zupą mleczną i jak ostatnio pytaliśmy gdzieś, to były te zupy robione na słodko, a ta jest wytrawna czy słodka? A to tutaj czuć smak ryżu, ale też czuć jakby jakaś zasmażka była zrobiona i czuć taką podpalaną jakby trochę mąkę. To daj spróbować. Groszku widzę dostanę. Na pierwszy strzał kleik, a później tak się rozkłada ten smak tego rosołu. Trochę jak to się nazywa? Krupnik. Do krupniku trochę podobne. Także pierwszy faktycznie smak takiego kleiku, takiego szpitalnego jedzenia, a później krupnik A wchodzi. ja wiem dlaczego taki smak, bo oni pewnie wykorzystują kości z tych kurczaków tutaj obok i gotują później tą zupę. Kleik, zupa, krupnik, jak zwał, tak zwał, zjedzona, a teraz przyszło czas na drugie danie. Zobaczcie, co Marcin ma. Wybrał sobie fasolę. Wieprzowina, fasola, miks sobie wziąłem, bo czasami jest tak, że możecie sobie wziąć jedno albo drugie. Ja przeważnie biorę miks, jak jest to dostępne. Do tego są banany. Najważniejsze jak mięso w smaku. Dobrze usmażone? One smakują jakby były jakieś peklowane, bo nie tylko samą sól czuć. Wygląda trochę jak taka paczka. Moje ulubione z tego dania, to Wam powiem, jest to. Nie wiem, co to jest, ale w smaku przypominało ostatnio kalafior, a dzisiaj? Rozgotowana juka. Nie, to nie jest rozgotowane jajo, to się nazywa jakoś inaczej. Ja bym tak obstawił. Zagadka się rozstrzygnęła, zobaczcie, to jest cukinia. Właśnie to białe, takie zmiksowane. Być może robią to z jakimś mlekiem Tu i czuć jeszcze mleko czymś, jakieś. ale to naprawdę bardzo dobrze smakuje. No od razu mi zasmakowało, uwielbiam cukinię. Nie wiedziałam co to, ale cukinia zawsze dobrze wchodzi. Jeszcze lemoniada jest do tego. Lemoniada tutaj taka jak herbatka trochę, nie? Tak. Teraz przyszliśmy na Mariki danie. Marika zamówiła sobie takiego pieczonego kurczaka, ćwiarę. Nogi Marika nie bierze. Marika, patrz, cała pierś i skrzydło. Pięknie. To będzie kosztowało 9 zł. No nie powiem, że mi nie narobiłaś smaka. Skórka chrupiąca. Tak wygląda Mariki porcja. O, skubnę ci tą skórkę. Wiecie, ja skórek normalnie nie jem, ale te kurczaki to jakieś mistrzostwo tutaj. Pysznie, idealnie smażone, skórka chrupiąca i do tego soczysty kurczak w środku. Czego chcieć więcej? Jakoś nie po drodze nam na ten główny plac, tam gdzie scena stoi. No nie. Zjedliśmy 2 obiady i przypomniało nam się, że musimy jutro zapłacić za kilka dni dobrych tutaj pobytu. Akurat mamy pieniędzy tyle, żeby zapłacić za ten hotel, a już więcej nie mamy, więc musimy wrócić po kartę i wybrać pieniądze. Więc jakiś kilometr do domu, później znowu kilometr na market. No jak, Jezus Maria, za nogę by mnie złapał. Jest tutaj dużo psów, które latają luzem, tak jak właśnie ten, który za nami wyleciał. I niby one lecą tak do nogi, albo szczekają na Was tak potwornie, że po prostu mogą Was pogryźć. No ale na dobrą sprawę nic nie robią. To tak jak... No. To tak jak...
To tak jak kiedyś było na wsiach, że one właściciela mają, ale wszystkie sobie tam gdzieś biegają. Teraz się trochę to pozmieniało. Po całej wiosce, tak. tak dokładnie. Nawet z hotelu, no to mówię, do kilometra tam gdzieś do centrum, no one sobie przyszły i ja wysłałam do właścicielki wiadomość, mówię, ten twój pies tutaj jest, ona, a dobrze, że z wami jest szczęśliwy. No i tyle. Ale jeden wczoraj podbiegł taki malutki, ale to wiecie, te mniejsze to najgorsze, tak jak w Polsce ujadają. No i chciał mnie złapać, tego telefonem tam odzgoniłam, a pani tak, no chodź tutaj, Chico. A ten też chce się bawić, zabawkę daje przez kratkę. O. Dobry jest. Opa! A na kury poluje. I ponoć fiesta będzie za tym rogiem. Tu się jeszcze nic nie dzieje. Nie, z przodu, z tamtej strony jest przód, ale liczyłem, że będzie więcej ludzi. Od razu na jakąś mszę trafiliśmy, słyszycie dzwony? Widać, że jakieś lokalne zespoły śpiewają. Trochę nam tutaj fałszują. Daj spokój, to małolaty, 6 do 14 lat, dobrze im idzie. Ten mały uratuje ten koncert. Zobaczcie, oni tylko do nas gadają. Nikogo nie ma. Wiernymi fanami. Wszyscy się schowali tam pod parasol. Muchísimas gracias a ustedes, Luis Antonio Rojas, nuestra exposición de arte A tutaj już nikogo nie ma, o tam que se jeszcze llama pod parasolką. Memorias de Villa de Leyva y La Candelaria. Bueno, le repito el horario, porque una cosa dije lo contrario. Zrobiliśmy sobie przerwę od tego deszczu w takim sklepie, oglądamy jeszcze mecz, deszcz pada i to jest fajnie. Kiedyś w Polsce na wsiach też tak można było. Jest sklep, normalnie sprzedają jakieś tam produkty, alkohol, picia, tutaj skrzynki są. Stolik był, zawsze można było się napić i tutaj mam jeszcze, patrzcie, chicharron, Ale to takie czyli ostre. takie skórki, ale pikantne, mocne. Oj. Ameryka ma za to serowe Cheetosy. I kto oglądał Nepal, ten wie, czym mi się one skojarzyły. W ogóle od początku Nepalu. Skąd się wzięły te karaluchy w chipsach obok głowy? Polecam, kto nie widział, to polecam wrócić do naszych odcinków z Nepalu. Jak to zobaczyłam, to od razu wychodzą z nich te Karaluchy. Mari tak się wkręciła w chipsiochy, że zajada drugą pakę. Druga paczka leci. Jakieś miksy. Daj jednego spróbować. Tym tutaj. razem mix, zagrzeb tam dobrze. O, Doritora Doritosa. masz, ja Aha. jeszcze nie miałam. Pięknie. Ona, Są z bo szynką. może to był jeden. Szynka jakieś zwykłe, jak Cheetosy. Nie no, pięknie, taka paczka. Będzie moja ulubiona paka. Ha, najlepsze, że Marika do tego sklepu przyszła ze swoim winem. Zdrówko. Wracamy na plac po deszczu, więcej ludzi. Wcześniej dzieciaki śpiewały, więc tam za bardzo ludzi to nie interesowało. Pięknie! A teraz tak, o! Ile ludzi! Mariaci też mają być, także o! Jak w Meksyku, tymi kapeluszami, Tak. nogami. Zaraz podejdziemy bliżej. Zobaczcie to! Od razu lepiej! Aj, mężczyźni, kobiety, ale pięknie to wygląda! ¡Fuerte aplauso! ¡Que se sienta en toda la gente de acá! A co najlepsze, nie ma kolejek do łazienek. Nie to co w Warszawie. Imprezka jest, zobacz, słychać teraz muzykę. Idziemy, dawaj, dawaj. Zrobili taki tort wielki, raczej no nie jest duży tort, ale zrobili go w kształcie tego placu. Ten plac jest bardzo duży, dookoła patrzcie. No i tutaj jest tort, świętują właśnie powstanie tego miasta. I zaraz będą się dzielić, patrzcie, widzicie, kościół jeden, kościół drugi, cały plac. Nie dopchałem się z tej strony, żeby nagrać tort, ale patrzcie, tutaj jest taka dziura, więc ja sobie tutaj, patrzcie, jaki Ale wielki tort. patrzcie, co to jest za tort w Ale ogóle? tu pani jeszcze zasłania, no, piękny, duży tort, zaraz będą go dzielić. Tu na Widzisz? środku jest ten kościół. No i jeszcze widzieliśmy go wcześniej, jak go robią. To w ogóle był... Mari, może teraz popatrzeć chociaż sobie teraz w ekran, zobaczyć jak on wygląda, bo ty i tak nie sięgasz. Widzę, wcześniej O, to widziałam ktoś mi z tutaj lewej zasłania strony. coraz mocniej. Ktoś chce jeszcze więcej zobaczyć niż ty. Jak tort dla wszystkich, to i ja zaraz dostanę swoją porcję. Marika swoją już zdobyła chwilę wcześniej.
No, te kościoły i mury już się powoli tutaj rozpadają. O, tutaj już jest ładnie rozebrany. Tam, no tam troszeczkę mniej. Tak to wygląda, mam już swój tort, tutaj już oskubane, ziemia jeszcze. Tutaj zobaczcie, ile jeszcze tego tortu zostało. To jest moja porcja. Ale smakuje! Co bym pomyślał, że to tak smakuje? Impreza przeniosła się pod fontannę. Dobrze, że wody nie ma, bo Mari już tutaj wylądowała nogami. Słyszycie tą piosenkę? Dobranoc! Na tym kończymy naszą imprezkę. Do następnego! Wyprowadzamy się już z tego hostelu. Pani powiedziała, że możemy się podpisać na ścianie, więc jak będziecie, to podeślijcie fotę. Wyprowadzamy się z hotelu już, tak się nazywa, jakbyście chcieli. I jest bardzo tani, jest jeden z najtańszych tutaj w okolicy, bo płaciliśmy jakieś około 45 zł za jedną nockę. 48. 48, tak. Tak. No to dużej różnicy, niedużo się pomyliłem. Fajny pokój, duży. Wszystko słychać, ale jest ok. Za te pieniądze jakby można oko przymknąć. No i w sumie dzień dobry z kolejnego dnia w Kolumbii, bo nie było jeszcze czasu. Zbieramy się, dzisiaj mamy podróż taką, no powiedzmy z 7-godzinną, albo i więcej, a dość późno wyjeżdżamy, bo już jest koło godziny 11 prawie. Tak, koło 11, więc prawdopodobnie dojedziemy, jak już będzie ciemno. No i też jest 11, tak? Prawie? Tak. A stąd mamy godzinę czasu do jednej miejscowości, a z tamtej ostatni autobus odjeżdża o 1:00, więc jak nie uda nam się przez godzinę teraz złapać autobusu tutaj, to utkniemy w tamtej miejscowości. A to taka bardzo mała miejscowość, nie wiem czy hotele są. Mieliśmy zdjęcie zrobione i nie sprawdziliśmy tego. Okazało się, że ten autobus do tej miejscowości odjechał o godzinie 10, więc uciekł nam. Następny jest o 1:30, co nam już tutaj nic nie robi, bo ostatni autobus do tamtej miejscowości, do której chcemy dojechać, jest o 1:00. Więc mamy jeszcze jedną opcję. Może uda nam się pojechać do innej miejscowości trochę dalej, no i później będziemy musieli jakby się trochę wracać. Jesteśmy już na stacji autobusowej, fajnie, bo złapaliśmy od razu bus do Tunja. Tak, jedziemy tym busem, będziemy jechać jakąś godzinę, mamy jeszcze z jakieś 6 minut do odjazdu, więc może coś do picia nam się uda kupić. Płacimy po 13 000 peso, czyli to będzie jakieś 12 zł, nawet trochę mniej i będziemy jechać jakąś godzinę. No to ruszamy pomału, Marika siedzi gdzieś tam, ja siedzę z przodu, bo tu z przodu będą też fajne widoki. Ale jaja wyszły. Zobaczcie, co mam. My już dojeżdżamy do następnej miejscowości, a ja mam klucze z naszego hotelu. Także musimy to jakoś rozwiązać. Jest godzina 15, dojechaliśmy do Tunja. No i dobra, musimy załatwić tą sprawę, gdzie te klucze moje z tym kluczem. Damy kierowcy, bo kierowca wraca z powrotem do tej miejscowości, więc wyślemy zdjęcie tamtej pani, kierowcy, rejestrację i oni sobie później te klucze odbiorą. Widać, że terminal jakiś nowy, to wygląda jak jakieś takie niewielkie lotnisko. No, trochę większe od Okęcia, a czy Okęcie trochę większe od tej stacji. Jedzenie, bary, kurczę, fajnie, zobaczcie. Odwalona ta stacja i to właśnie w takiej jakiejś, no nie to, że niewielkiej miejscowości, dość sporej, ale to pięknie to wygląda. Lepiej niż w Warszawie Wschodnia moim zdaniem i tą zachodnią teraz robili, ale to jest tak przyjemnie, czyściutko. Superancko, znaleźliśmy trochę taniej, byliśmy tam wcześniej, pani chciała trochę drożej, tutaj znaleźliśmy duży autobus z łazienką, także spoko, bo to 4 godziny, kupujemy już 80 000 płacimy.
czyli to wychodzi 70 parę złotych. Musimy się śpieszyć, bo powiedział, że autobus właśnie za chwilę odjeżdża. W sumie nie powiedział nam, która godzina, Bramki. mówi szybko, No. bramki są, mamy bilety właśnie. Bilety. Kolega nas tutaj gonił, a widzę jeszcze kierowca coś tutaj zajada, popija kawę, jeszcze nikt nie załadowany. Nasze plecaki już w luku bagażowym, patrzcie. Nawet Pan ktoś tego 3 worki ziemniaków wiezie. Mam dla was zagadkę, tylko teraz nie oszukujcie. Skoro jesteśmy o 240 metrów wyżej niż najwyższy szczyt w Polsce, to na jakiej wysokości jesteśmy teraz? Przyznam się, że musiałem to sprawdzić, musiałem to sobie potwierdzić, ale zobaczymy, czy wy wiecie. Wsiadamy już do autobusu. Taki lepszy ten autobus, z kiblem. Na wypasie. I ciemno, to nawet do Luksusowo. spania jest, także można się położyć spać. Mamy już swoje miejsca, więc nie będziemy musieli się tutaj nigdzie pchać. Mamy już nasze miejsca, 13-14, ale co najlepsze, patrzcie, wyświetlacze są jak w samolocie. Ładnie, ładnie. Ruszamy, a co najlepsze, ten autobus miał odjechać o godzinie 12. A jest? No jest. Dokładnie 12:43. Tak, ale mi się wydaje, że to jest autobus taki, który jedzie długą trasę i on tu po prostu się zatrzymał na tej stacji i z tego co słyszałem, on jedzie aż na samo wybrzeże Karaibów. Także stąd to jest jeszcze jakieś 12 godzin, jak nie lepiej. Mamy w końcu przerwę po 3 godzinach. Miała być po 2, ja już mega głodny, bo w hostelu, naszym hotelu złapałem tylko kanapkę. Już widzę tutaj menu completo. Ja wezmę. Głodna? Podjadłam trochę chipsami. Ale nie wiadomo jeszcze ile będziemy jechać, więc może... Myślę, że jeszcze tak. ze 3 godziny, bo tak powoli jedzie. Tak się nosi zupy w Kolumbii, patrzcie. Dobry jest. Jest już nasza zupa, ona trochę wygląda jak grochowa. Patrzcie, tutaj ziemniaki, groch. Pięknie, ostry sos. Marika ma taką samą zupę smacznego. U Marcina na talerzu wjechało drugie danie. Ty masz Wołowina. co? Mięso, wołowinę, tak. Ja miałam kurczaka, tak, to Marcin wam pokazywał. A u Marcina kawałek mięcha, jak w smaku. Czuć grillem. Dobra w smaku. Tylko teraz trafiłem na taki ciągnący się kawałek. Ale masz piękne oczy w tym Dziękuję. świetle. Jocie, takie niebieskie. Ale ja akurat policja tutaj sobie podjechała i wyrywkowo sprawdzają sobie ludzi. Podają jakieś numery dowodów czy coś, wiecie, w razie czego jak poszukiwany ktoś, to zaraz go złapią. Przerwę mieliśmy lekko ponad pół godziny. Na jedzenie ja jeszcze empanadę dokupiłem. Full. Tak, ale mamy jeszcze ze 2 godziny, w sumie będzie z 5,5 albo 6, a miało być 4. Teraz mamy 80 km tylko, no a będziemy jechali 2 godziny. Tak, i ten autobus jedzie tak 30, 40, 20, a jeszcze jak ma wyprzedzać jakieś ciężarówki, bo tu ciężarówki jeżdżą na tych trasach, także trochę mu schodzi. Ale trasa jest tak malownicza, takie góry, taka zieleń, ja się czuję jakbyśmy byli gdzieś nad wodą już. Tak. I palmy, i paprocie, i... No paprocie to w lesie deszczowym, ale no generalnie widokowo Pola, krowy. Tak. Cudowne. W Peru tak nie było takich widoków. Takie rzeczy to u nas nie. Kolega sprzedaje perfumy w autobusie, próbki nam ponoznosił. Ale zrobił taką dobrą reklamę, że aż zachęcił mnie do kupienia. Ale bardzo ładne, to podróbki oryginałów sprzedają, legalnie. No i bardzo dobrze zaprezentował, że to małe do torebki jak opisach wygląda, że można na prezent, że można w każdej kufermenie doładować. No w ogóle hit tutaj, co on tutaj mówi. Także mnie przekonał. Tak się kolega zareklamował, że teraz wszyscy biorą. Miało być 4, wyszło 6 godzin, 20 minut, jesteśmy, jest ciemno, więc tak, bierzemy taksówkę. Tutaj mamy jeszcze kolegę z Francji, podzielimy się kosztami, bo on też chce jechać do miasta, bo co się okazało, że mamy ponad 3 km. Tak, jest jeszcze jeden przystanek tutaj, gdzie myśleliśmy, że wysiądziemy w centrum. Okazuje się, że wysiedliśmy przed centrum, w ogóle przed tym miasteczkiem. Tak, więc mamy jeszcze 3,3 km do nas. Jesteśmy już na zewnątrz, teraz trzeba znaleźć jakąś taksówę.
Tuk-tuki też widzę tutaj jeżdżą, ale taksówek nie widzę, może gdzieś na zewnątrz. Ponoć na taksówki tu się czeka długo, jeden kolega już tu czeka ponad godzinę, bo niezłe korki tam są, więc bierzemy tuk-tuka i spróbujemy pojechać w trójkę. No to jedziemy, pogoda też nie sprzyja, korki są, deszcz pada, tutaj o, jeszcze mamy zasłonięte. Pierwszy raz jedziemy tuk-tukiem w Kolumbii. Dojechaliśmy 45 minut, jechaliśmy, ciao! 45 minut jechaliśmy 3 km z kawałkiem, ale już jesteśmy. Ale jesteśmy. Wszystkie sprawy już załatwiliśmy, idziemy teraz do naszego pokoju. O, widzę, że będziemy na piętro wchodzić. I jesteśmy już w naszym pokoju. Mari, zabieraj te śmierdziuchy tu mi z drogi. No już zostawiłam, żeby Tak, nie... ściągamy buty, Błota nie żeby było. sobie nie narobić, bo woda padała. 50 000 kosztuje za ten pokój, płacimy 45 zł. Wiatrak, tutaj już są wiatraki, bo w dzień jest 26 stopni już tutaj. Niektórzy się skarżą, że za gorąco. No tutaj mamy miejsce, jest szkiełko, także zaraz zobaczymy łazienkę. Jedynie czego nie mamy, to nie mamy ręczników. Znaczy nie ma w cenie w ogóle. Już w drugim hotelu, w którym jesteśmy, nie było ręczników w cenie, Tak, ale więc- za 5000 można wypożyczyć. Tak, czyli 4,50 w złotówkach za wypożyczenie ręcznika. Ładnie. Jest prysznic. Pięknie. Czyściutko. Co nam więcej trzeba? O, to my tak. A jak kibel? Otwarty. No niestety. Dobra, a jeszcze tutaj wam pokażę jaki mamy. Coś mi się wydaje, że tu będzie cicho. Patrzcie, dziedzińczyk. Gracias. Resztę wam pokażemy później. Gracias. Podróż 223 km pokonaliśmy w 9 godzin. Tak się jeździ po Kolumbii. Mapa pokazywała z Google'a 5 godzin, Tak. z kawałkiem 5:30. Każdy zresztą mówił, że ten drugi odcinek już od Tuni też 4 godziny. 4 godziny już A, spokojnie. szybciutko będziemy. No, także 9 godzin. Tak, przez to, że te tereny tutaj górzyste i ten autobus cały czas wolno, górka, dół. No i pada też. Myślę, że to też ma na to wpływ i te drogi właśnie takie, no, Pan musiał zwalniać. Ale trasa przepiękna. Tak, Także w malownicza. ciągu dnia ja Wam polecam się nią przejechać, bo no ja cały czas patrzona tam siedziałam. I raz z lewej, raz z prawej. Z jednej strony góry, z drugiej fajne widoki i później na zmianę. Tak, ale jak coś, to i tak bym usiadła następnym razem z prawej strony. Więcej było. Za całą trasę zapłaciliśmy 53 000, czyli jakieś 48 zł. I ten odcinek z Villa de Leyva do Tunja, to tam kto jak wymawiał, tak wymawia, 13 000 kosztuje taka stała cena, a później już ten kolejny odcinek w zależności od autobusu, który weźmiecie. Także warto popytać na stacji albo online jeszcze posprawdzać autobusy. Fajnie ten kibel wygląda z tyłu za tobą. Marika została w pokoju, ja wyskoczyłem jeszcze na miasto jakiegoś sklepu poszukać, ale już jeden, drugi też był zamknięty. Może coś do jedzenia też mi się uda kupić. Byłem w sklepie, zrobiłem lekkie zakupy i już nasmażyliśmy sobie, zobaczcie, cały talerz chleba w jajku. Mamy jeszcze oliwki, jakieś papryczki. Dobra, zbieramy się do pokoju. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki, że jesteście. Wielkie dzięki, że lajkujecie, komentujecie. Pamiętajcie o subskrypcji i żeby wcisnąć ten dzwoneczek, to wtedy nie ominie Was żaden film. I co jeszcze chciałem Wam dodać, jak będziecie w Kolumbii, to nie opuszczajcie tych małych wioseczek, bo one są przecudowne. Do następnego. Pa! Trzymajcie się. Mua.